Gdy ponad rok temu przetestowaliśmy i pokazaliśmy Wam na tym kanale Maserati Grecale, to pisaliście w komentarzach, ależ trzeba mieć we łbie, żeby to kupić. I to było jedno z takich bardziej dyplomatycznych stwierdzeń. No więc dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać faceta, który ma podwójnie nierówno pod sufitem, bo po pierwsze po naszym teście kupił Maserati Grecale, a po drugie zapłacił nie tylko za nie, ale zapłacił też za to, żebyśmy Wam je pokazali na kanale Karoseria. Mówiąc krótko, wylicytował aukcję na WOŚP, gdzie do wylicytowania był dzień na Silesia Ringu z jednym z Was i z Grecale. I teraz jest tam Arek i jest Grecale. I ja nie chcę tam wcale wchodzić, otworzyć mu tej bramy. Proszę, proszę. Czym chata bogata? Tak od razu? Arek, dlaczego, powiedz mi, kupiłeś po naszym teście Forda Pumę? Wypipkamy to. Nie. Puma! Puma. Tego się Puma. obawiałem. Kupiłeś Forda Tego się Pumę. obawiałem. Przecież my wcale nie wychwalaliśmy Ale- tego samochodu. Wychwalałeś. Tak? Troszkę Co tak. mi się w nim podobało, bo już nie pamiętam. Ale nie był czarny, był GT, nie była ta wersja. Nie miał tego pięknego napisu. Jest okej, podniósł mi ciśnienie. Sam mówiłeś, że możemy wszystko zrobić. Dobra, poczekaj, zetrę ci to, matko kochana. No, chyba nie zetrze. Prosisz, to ci zetrę, kurna, nie ma problemu. No, nawet schodzi. Trzeba poślinić jeszcze troszkę i będzie okej. Niestety nie chcę zejść teraz, wiesz? Pomalowałem Zobacz, za jak to ładnie. cegłę dodatkowo. Bez żadnej mikrofibry. Różne testy folii robiłem swojej, ale takiego jeszcze grubego nie zrobiłem. A jeszcze takie znalazłem. O, widzisz, prawda? Ale to nie jest prawdziwa druciana, bo Ale to ładnie plastikowe. schodzi, ładnie schodzi ten. Jak tak doczyścisz cały napis, to powinno zejść. O, właśnie. O, Widzisz? patrz, Widzisz schodzi. dokładnie. Tylko to jest detailing, tego wiesz, trzeba cierpliwości, trzeba czasu. To będzie długi materiał. Dobre. No. To jest, wiesz co, to jest ładne. No powiem ci tak. Jaki kraj, taki Posejdon, czy jak to było? Że, a nie każdy facet z widłami, czy to Posejdon, czy tam inny Zeus. Póki co sprawdziliśmy jakoś nie Maserati, ale folii PPF, którą cały samochód jest pokryty, bo Arek robi takie folie ze swoją firmą i rzeczywiście, zobaczcie, no można to nawet papierem ściernym szorować i ta folia jest na tyle trwała, że jak macie drogie auto, to chyba warto tym zabezpieczyć. Przynajmniej przód samochodu, nie? Bo No, to jest przed taka opcja, kamieniami, dokładnie. przed różnego rodzaju. Ty okleiłeś sobie cały? Jest cały tutaj, dokładnie. Okej, ale tak naprawdę ta folia PPF bardzo przydaje się w takich miejscach jak Silesia Ring i to mówię też jako użytkownik samochodu sportowego, który tego samochodu nie okleił z przodu i niestety na track dayach, gdzie jednak dużo kamieni pryska spod kół innych samochodów, bardzo łatwo o takie naprawdę już większe wyszczerbienia Tak, tego przodu, od dokładnie. tych kamyczków, które tutaj się gdzieś tam gromadzą. A teraz przechodząc do samego samochodu. Ja się oczywiście śmieję, że to Ford Puma. Ale wiesz jak to było? Bo to naprawdę było tak, że to auto miało wejść przed Pumą na rynek, bo zaplanowano jego premierę na początek 2020 roku. Okej. Nikt tego auta wtedy jeszcze nie widział. Ale Maserati przełożyło tę premierę o 2 lata ze względu na COVID. Stwierdzili, że nie będą robili premiery auta, które Okej. za chwilę nie będzie mogło być produkowane, bo nie będzie podzespołów do niego. W tym czasie Ford wypuścił Pumę, a Maserati, no niezła kopia. Więc to Okej. nie jest tak, że to Maserati, znaczy dzisiaj Maserati przypomina Pumę, ale gdyby się wcześniej pokazało, to by mówili, że Ford przypomina Maserati. To, co jest niesamowitego w tym aucie, to że na zdjęciach wygląda na samochód kompaktowy, natomiast na żywo to jest wielkie auto, bo jest tylko tam 15 cm krótsze od Levante. Tak. Ono ma prawie 5 metrów długości, 4,85 do tego ponad 2 metry szerokości. Rozstaw osi to jest 2,90 cm. To naprawdę wielki samochód. To spokojnie jest taki segment D, gdzie powiem Ci, kształty jego są takie, że ja bym powiedział, że w rzeczywistości nie, on jest naprawdę wielki. Wybrałeś wersję Modena, jak ten napis tutaj wskazuje, tak? Dokładnie tak. Jest GT, jest Modena i jest Trofeo.
Modena czym się różni od GT, tak wizualnie, jak patrzysz na samochód? Wizualnie pakiet Black, który na pewno do mnie lepiej pasował po prostu, taki bardziej zadzior, pazur, prawda? Do tego zrobiliśmy jeszcze oczywiście kilka stylizacji naszych, natomiast czym się różni jeszcze Modena? Mocniejszy silnik, delikatnie. Silnik jest ten sam, natomiast moc jest zwiększona do 330 koni. Okej, ale jest też cięższa, bo sprawdziłem sobie, przygotowałem się. Do tego nie no, wiedziałem. bo ma A 30 koni więcej, ale jednocześnie ma 25 kg więcej. Nie wiem przez co No tak właśnie. naprawdę, prawdopodobnie przez wyposażenie, bo jest bardziej bogata wyposażona. dokładnie. Nigdzie natomiast nie widziałem w konfiguratorze, żeby można było sobie to w kolory włoskiej flagi wybrać. Znaczy tu jeszcze jest kilka smaczków. Mamy to właśnie w kolorze, mamy też tutaj A i to na sami błotniku. robiliście sobie tak, po dokładnie, prostu, tak? dokładnie. Tutaj na błotniku Dokładnie też, tak. okej. No i każdy Maserati ma te elementy również srebrne. Zmieniliśmy je na czarno. No i tak samo mamy Czyli polakierowane... zrobiłeś sobie takie czarne, czarnego czarnym poganiał. Dokładnie tak. Wszystko w Felga- bleku. Dokładnie tak. Poza tą flagą, okej. A z ciekawostek w seryjnie od razu zawsze w pakiecie Black masz ten emblemat na czarno, wszystkie listwy wokół szyb na czarno, felgi na czarno, ale jednak kilka srebrnych detali zawsze zostaje, więc my to chcieliśmy koniecznie zmienić. Mocną stroną tego samochodu, jak dobrze pamiętam, o ile dobrze pamiętam z testu, był bagażnik, bo to 535 regularnych litrów i to jest istotne, czyli no, jest po prostu pakownie, nie? On jest dosyć wysoki, on jest szeroki, on jest prostokątny. O, jaką masz matę. Akcesoryjne oczywiście. Nie masz matę, tylko masz matę. O, to chciałem powiedzieć. No, czyli tablica jest, znalazła się jednak. Tak, Oczywiście tak. tylko po torze jeździsz. Ładnie to wszystko wykończone, ładnie wykonane, bardzo fajne tutaj te pasy do mocowania mniejszych, większych rzeczy. Fajnie, że kanapa nam się składa z poziomu bagażnika i ma już Dokładnie. wbudowane też sprężynki, które ją od razu odchylają. Dwa haczyki, tu jest miękko i przyjemnie, dopiero plastik zaczyna się tutaj i tutaj jeszcze mamy gniazdo zapalniczki. Roletka natomiast tak delikatnie schodzi w dół nam. Dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze nawet, to muszę Kawał pochwalić. bagażnika, prawda? Tak. Ja Natomiast zawsze wiesz, samo- porównywałem do Makana na przykład, no to oceń bagażnik, jak tutaj wygląda. Jest tutaj tak dużo też przestrzeni, bo samochód jest zbudowany na płycie tej samej, na której jest zrobione Alfa Stelvio. Alfa Stelvio jest dużą płytą i to jest ta Giorgio, a dokładnie Giorgio Evo, czyli Giorgio po przemianach. Jest Giorgio po przemianach, to znaczy, że do Giorgio po przemianach można wrzucać teraz hybrydy i elektryki, dlatego tą płytę zmieniono. No i tu niestety też ta 2-litrówka dostała zastrzyk energii niewielki z elektryki, bo to już jest mchew. I tak to wygląda. Duży plus za przesunięcie mocno w kierunku centrum jednostki, która jest ustawiona wzdłużnie, a nie poprzecznie. Czyli mamy trochę lepiej wyważony samochód, wiele lepszy środek ciężkości. Zobaczcie, gdzie tutaj oś pojazdu przebiega, tędy oś pojazdu przebiega. Dokładnie mniej więcej tak jak tabelka wzmacniająca, usztywniająca i dopiero tu zaczyna się silnik. I to jest duży plus, patrz ile tutaj jest miejsca. Tak. To jest bardzo duży plus. No minus za tego mchewa, który ze względów nawet nie ekologicznych, bo to trudno o ekologii mówić, tylko ze względu po prostu na emisję CO2 taką laboratoryjną musiał zostać zastosowany. Niemniej, tak jak wspomniałeś, tutaj mamy już 330 koni versus 300 w wersji GT, ale poprawiono to głównie sterownikiem. Przyspieszenie zmniejszyło się z 5,6 w przypadku GT do 5,3 sekundy. I dzisiaj Ci damy wiadomość, odpowiedź na to pytanie, Czy uzyskasz, tak czy jest? naprawdę to jest 5,3 sekundy. A wiesz dlaczego tutaj ma taką wielką klapkę jak łopata? Nie mam pojęcia. Bo będzie wersja elektryczna A, okej. i żeby zmieścić tutaj gniazdo, szczególnie CCS-a, no to trzeba mieć taką większą klapeczkę. Dobrze, zapraszam Cię z przodu do Twojego samochodu na fotel pasażera. A Ty dzieci masz, Arek? Mam. ile? I nawet jednego Leonka. I słuchaj, nawet mam fotelik Maserati, ale zdjąłem, bo nie wiedziałem, że będzie test. No ja bym się Więc- na pewno w nim No. nie zmieścił, ale teraz mieszczę się tutaj super i No i wiesz co, ja mam z przodu też bardzo dużo miejsca. to jest ale- właśnie... I to jest właśnie też plus tego samochodu, że tutaj z tyłu naprawdę jest komfortowo i dużo jest tego miejsca. Tyle co w większym Levante tak naprawdę. Nad głową mam miejsce, bo nie zamówiłeś szklanego dachu i bardzo dobrze. Super wygodna kanapa, bo ekstra podpiera mi tutaj podudzia. Dużo miejsca na te kolana. Miejsce a masz maksymalnie opuszczony fotel? No już patrzę. Tak. To jest to maksymalnie. Dużo miejsca na stopy. Widzę, że zamawiałeś trzecią strefę klimatyzacji, tak? Bo ona była za dopłatą z tego co pamiętam i tutaj jest. Dokładnie. Grzane zewnętrzne zydle, 2 nawiewy tutaj, w słupkach ich nie ma. Jedno gniazdo USB-C standardowe, a drugie USB-C. Podłokietnik jest. Kanapa jest zielona jak? Jak jest zielona kanapa, pamiętasz?
Tak, jeden... A, super, jeden, czyli dwa, 40, dokładnie. 20, 40, można przewieźć długie przedmioty. Ładne te fotele, fajne. Włoski styl mi się akurat podoba, jeżeli chodzi o wykończenie i wykonanie. Ta jakość tej skóry, to jaka ona jest w dotyku. Liczba tych przeszyć, no może trochę jest ich tutaj za dużo, ale na przykład to jest pięknie, fajnie obite również skórką. Zobaczcie na drzwi. Te wszystkie przeszycia, to drewienko. Sonos Faber, który podstawowy 11 Podstawowy, głośników, ale bo który jest też naprawdę taki jest- droższy, tak. 24 głośniki. A z przodu, pod względem takiej estetyki tego wszystkiego jest jeszcze lepiej. A psa masz? Nie mam. No to już masz, proszę bardzo. Od naszego partnera. Urus, tak? Nie, to nie jest urus, to Nie jest jest bulldog francuski. Okej. To są te psy, gdzie patrzy jednocześnie tam i tam. I wygląda jak po zderzeniu z pociągiem czołowym. Okej. Nie zapinaj się jeszcze, bo jeszcze się tutaj będziemy bawili. Bawić, Na razie go dobra. tylko uruchomimy. A on tutaj miał chyba, tak tak? jest. O, start stop, jaki ładny. Kluczyk jest tutaj, tak jest. Wszystko jest, wszystko się zgadza. No i to jest ta właśnie jakość, którą naprawdę bardzo lubię w Maserati tych nowych, bo to jest wszystko gustownie, fajnie zrobione, obszyta nawet tam dół i to chyba wymagało dopłat, nie? Nie, wiesz co, całe wydaje mi się, że obszycie to jest, to tutaj. jest standard. Ale to jest tak ładne, tak deseczkę, estetyczne, tak. tak przyjemne w dotyku. Tu takie niuansiki, takie drobne rzeczy. Tu nawet nie przeszkadzają mi te ekrany, gdzie masz jeden taki bardziej prostokątny, drugi ten prawie 9 cali do obsługi podstawowych rzeczy, klimatyzacji, foteli tutaj na dole. I to akurat fajnie działa, nie? Dosyć szybko, Dokładnie, można się tak. przyzwyczaić. O, tu boczki masz nawet? Mhm. O, i to nie było też w standardzie, nie? To nie, bo to jest Boczusie. więcej właśnie, masz pamięć, masz tak, sporo tego sterowania. Tak, można sporo tego się sterowania. Na szczęście dopasować. przyciski do tych podstawowych funkcji są tutaj w fotelu, więc można sobie, wiesz, ustawić Dokładnie. siedzisko i ustawić oparcie tak jak trzeba i naprawdę można znaleźć dobrą pozycję dla wysokiej osoby takiej jak ja. To sobie jeszcze tutaj poodsuwam. No i 4 ekrany tutaj są, nie? Raz, 2, 3 i 4, bo teraz dokładnie. zegarek to też jest Cyfrowy. taki cyfrowy, malutki ekranik. Potem sprawdzimy, jak działa miękka hybryda, natomiast mamy tutaj tryby jazdy Comfort, GT i Sport. Sport to ten najbardziej sportowy, tak? Dokładnie. Ale można jeszcze niezależnie sobie sterować tutaj amortyzatorami, które mają 2 czy 3 stopnie twardości? stopnie. 2 stopnie stopnie. twardości. Nie? No i tutaj mamy właśnie te wskaźniki techniczne samochodu, czyli turbo, jakie daje nam doładowanie, jaki jest moment, jakie jest ciśnienie oleju i można też sobie zrobić drag race i to sobie sprawdzimy, czy będziemy mieli 5,1 sekundy. I to szczerze dzisiaj dopiero sprawdziłem, jak to działa. Bo tu nic nie uruchamiasz, to po prostu wciskasz gaz i tyle. Przy I drag on race, tak? Czyli on wszystko przygotowuje w Dokładnie, samochodzie? Czyli dokładnie. nawet skrzynię w tryb sportowy i tak dalej? Znaczy nie, tu musisz sobie sam ustawić, tylko po prostu czy masz w komforcie, czy masz w trybie sport, ustawiasz drag race i on ci robi pomiar, bo myślałem, że jest jakaś procedura, która uruchamia drag Ale my race, to jeszcze zweryfikujemy naszym Okej. urządzeniem pomiarowym. To nie jest tak, że my temu będziemy tutaj ufali. No jasne. No co ty? To nie my, to nie karoseria. Znaczy, to karoseria. No dobra, wersja ta Modena różni się jeszcze od GT tym, że oprócz 30 dodatkowych koni masz szperę z tyłu na tylnej osi. Okej. To nie wiem, czy wiedziałeś. No i napęd na 4 jest tutaj realizowany stały, tak? Przenosi między przodem a tyłem. No to zobaczymy, jak to jeździ po torze. Jeszcze z jakichś wad? Już dłużej spędziłeś z tym samochodem czasu niż ja, bo Tak. przejechałeś nim ponad 1000 km. Wiesz co, duża wada jak dla mnie to jest mały zbiornik paliwa, bo to autko lubi pić. To znaczy, ile pije? W tym przebiegu, który ja pokonałem, to 20. Naprawdę? 20 się pokazywała, dokładnie. Starsze dużo. Bardzo fajne ma Bardzo. te łopatki od kierownicy, ponieważ są cały czas pod ręką. No powiem Ci tak, gibie się na boki, Aha. ale na przykład trakcję ma zaskakująco fajną. W Okej. sensie nie jest podsterownym samochodem. Owszem, przechyla się na przykład bardziej niż w Maccanie, nie czujesz tyle. Pięknie. Gdzie mamy kontrolę trakcji? Kontrolę trakcji. A dobre Tak. pytanie, wiesz, bo jeszcze nigdy mi się... A tutaj nie mamy? Pod zegarem, zobacz, pod... Nie, to nie jest to, mój drogi. To tu musimy to znaleźć, bo tutaj nas to mocno obcina, szczerze mówiąc, i to Niby- czuć. Okej. Ustawienia, bezpieczeństwo i wspomaganie jazdy. Kupił se Maserati i nie wiedzieć, że kontrolę trakcji wyłącza. Jeszcze jest na dotarciu, trzeba było delikatnie. Bardzo ładnie działa skrzynia biegów. W ogóle nie słychać, żeby to był 2-litrowy motor. One często mają taką, no nie za ładną charakterystykę pracy, a tutaj naprawdę ten taki pomruk, ten fajne takie pierdnięcie z wydechu tak. w momencie, kiedy zmieniasz bieg, petarda.
To teraz dobrze, pokombinujemy tutaj na postoju, co tu zrobić, żeby wyłączyć mu całkowicie kontrolę trakcji. Tak naprawdę sterowaniu klimatyzacją ten przycisk, nie? Jest tak No ale trochę... tu są inne, masz do parku, Okay. do wyłączania start-stopu i tak dalej, więc trochę tego jest, dobrze. To patrz, mamy R8 na torze i spróbujemy ją dogonić, wiesz? Zobaczymy. Ona ma jakieś 610 koni mechanicznych, a my mamy tych koni mechanicznych troszkę mniej, ale mamy napęd na 4 koła i trochę więcej, mam nadzieję, doświadczenia tutaj na tym torze. Umiemy na przykład ciąć zakręty. No i powiem Ci, że ładnie się zachowuje skubane to Grecale w takich sytuacjach. Pozwól, że ja sobie nakręcę, bo jeszcze, wiesz co, w V10 jeszcze nigdy nie siedziałem tak na dupie. No to Łukasz, masz challenge dogonić R8 V10. Jaki masz Kurna Grecale 2.0 czterocylindrowym. Ale opruję mu przodem, powiem Ci, że... O, dobra, wyłączę, bo teraz chyba nie ma co. No dobrze. Dobra, dogonimy go. Jasne. Nie wiem tylko na którym zakręcie. Tu będziemy późno Dobrze, hamowali. Uwaga, uwaga. No powiem Ci tak, gipki jest na tych zakrętach, w sensie takim, że się bardzo się przechyla. Na szczęście przy wyłączonej kontroli trakcji, jak dodaję mu gazu, to nawet nieźle go tym tyłem próbuje wyciągnąć. I widać wtedy, że widzisz, on większość z tej mocy daje na tył. Więc pod tym względem to faktycznie fajnie. W prowadzeniu jest bardzo neutralny, natomiast no, przy normalnej jeździe. Natomiast przy tym, jak zaczynasz jechać agresywniej tym samochodem, to czujesz, że ten przód jest dosyć ciężki i czujesz, że jest podsterowny. Ale za mało ma mocy też i za mało momentu, bo to też o to chodzi, żeby mu ten tył wprowadzić choćby w lekki uślizg. No właśnie, bo przy wyłączonej kontroli trakcji ja nie widzę jakiegoś szaleństwa, żebyśmy tutaj bardziej mieli, wiesz, diabła w oczach. Nie, natomiast jak wchodzisz w nim zakręt, dajesz mu, to on po prostu zachowuje ładną nitkę, ładny tor jazdy. No znasz ten tor dobrze, bo powiem Ci, wchodzisz tak już na żyletki. On, widzisz, jeszcze go gdzieś tam obcina ta kontrola trakcji drobnymi momentami, nie? Nie bój się, to jeszcze mamy tutaj zapasie. Jeszcze tu jest miejsce, tak? Nie wiem, kiedy się bardziej stresowałeś, czy jak brałem cegłę i ci szorowałem po matce, czy teraz. Dobra, nie będziemy go katowali, bo to nie jest auto torowe, zdecydowanie. A już zapach czuć, nie? No to jest normalne w takich warunkach, dlatego mówię, 2 kółeczka dla takiego samochodu to jest optymalnie, ale już bardziej nie ma co katować mu hamulców, nie ma co katować mu tych wszystkich sprzęgieł, nawet nie ma co mu katować tych wszystkich dyferencjałów. Zaskakujące jest to, że rzeczywiście ma trochę tej tylno-napędowej charakterystyki i to jest bardzo fajne w przypadku tego samochodu. W sensie, wierz mi, że jak będzie ślisko i będziesz miał śnieg i będziesz miał deszcz, on będzie fajnie, lekko kontrował tym tyłem. Na suchym jest to niemożliwe, bo i za mała moc, i za mało momentu obrotowego, i za ciężki samochód. On niestety waży 2 tony i tej masy tutaj nie zakamuflowano dobrze. Czujesz, że on się przechyla, nie ma tu pneumatyki, choć jest dostępna w opcji, natomiast on porównuje się go często do Macana. Nie, on jest samochodem bardziej w charakterze, jeżeli chodzi o prowadzenie Range Rovera Velara albo na przykład Jaguara F-Pace'a. Mówimy o takich mniej popularnych samochodach. Natomiast Macan w takich warunkach po prostu jest samochodem wręcz tylno-napędowym, mniej się dużo przechyla. Więc ale przy tym silniku 2.0 też? Też. Też nie pojedziesz nim bokiem na suchym, bo ma za mało mocy. Tak? Tam jest 260 koni mechanicznych, a nie ponad 300. Natomiast jeżeli chodzi o wrażenia słuchowe, to dokładnie. Petarda. To mnie kupiło w tym aucie, wiesz? Naprawdę, jak na 2-litrówkę, tu nie słyszysz prawie nic, a jeżeli już słyszysz, to jest to przyjemny dla ucha dźwięk. Kultura pracy, rewelacja. W ogóle słuchowo, jakbym wsiadł do tego auta, powiedziałbym, że to jest V6. Dokładnie, dlatego to mnie kupiło, V6, naprawdę. Nie? Dokładnie tak. Oczywiście ja marzyłem o Trofeo. I jak jedziesz normalnie, a nie szarżujesz po torze, to jest to przyjemny samochód. Pytanie, czy to nadal jest Maserati, bo Maserati przyzwyczaiło nas do tego, że te samochody są
stricte sportowe. W sensie, że zabierasz je na tor i dają Ci kupę frajdy, fanu z jazdy. Wiem, że to auto jest też w wersji Trofeo i wtedy mamy więcej tej mocy, mamy więcej tego momentu. Natomiast Ty kupiłeś bardzo fajne Maserati do jazdy na co dzień. Tak, zdecydowanie. Ja powiem Ci tak, jakbym wsiadł do Trofeo i poczuł pierwszy raz jazdę Trofeo, to pewnie byłoby inaczej. Ale ja pierwszy raz wsiadłem w wersję GT, która dała mi tyle fanu, że już mówię, Trofeo nie jestem nawet gotowy, nie potrzebuję aż tak mocnego auta, bo to daje mi po prostu fan z jazdy. I tak było. I wiesz co? I to jest też tak fajne, masz tak, bardzo fajny układ kierowniczy, taki mięsisty, taki sportowy, on super reaguje na każdy skręt kierownicą. Nim się fajnie musi jeździć w trasie po prostu. Nie wiem jak z wyciszeniem, natomiast tutaj, nawet już tu na torze, to czuć, że on jest nieźle wyciszony, bo my sobie swobodnie rozmawiamy, a momentami tam na tej długiej prostej mamy pod 200 km na godzinę. Tu było 200? Tak. Żartujesz? Nie, no możemy sprawdzić sobie, to zobaczysz. To jest, powiem Ci, długa prosta, że tu 200 dochodzi. No w tym aucie, bo R8 to wiadomo, która przed nami lata, to... Zależy jak się... R8 240 tam ma. 240. Są auta, które 270 tam mają. Rzadko, ale są. Dobrze, to teraz ja włączę aplikację, a Ty włącz tutaj ten Drag Race. Okay. Nic nie trzeba włączać, po prostu ustawiasz i zobacz, i jest. Cudownie. 6,4. A ja się dopiero jadąc do Ciebie na tor dowiedziałem, że to jest. To mamy trochę do zrobienia, bo 5,3 według producenta. To nie resetuje niczego, tak? I to wszystko i on już zmierzy? Tak, bo on pokaże Ci najlepszy, tak? Więc myślę, dobrze, to porównamy to też z tym, co nam pokaże tutaj urządzenie pomiarowe, które mamy na dachu. Tu mamy niestety, to nie jest taka idealnie prosta, w sensie tam jakby jest delikatny spadeczek, co nam powinno ułatwić zadanie, ale naprawdę delikatny. I tu mamy ile metrów? Teraz tu, gdzie stoimy, to nie wiem. Cała prosta ma chyba około 800, jeżeli dobrze pamiętam. Taka idealna na drag race. No, 5,6. A tutaj 5,73. Okej. Więc... A katalog ile mówi? 5,3. 5,6 ma GT. No ale biorąc pod uwagę to, że siedzimy we dwóch teraz w tym samochodzie, co też nie jest bez znaczenia, bo mierzy się zazwyczaj, robi się 0-100 z kierowcą 75 kg i z chyba 3/4 albo z pełnym zbiornikiem paliwa. To jeszcze sobie powtórzymy raz. Ładny ma ten moment oderwania się. O, panie kochany! No zobacz, jaki tutaj czas Ci pokazał. 6 sekund. 6,1. Czyli gorzej, ale tak jak powiedziałem, bo jest troszeczkę pod górkę w tamtą stronę, z górki w tamtą stronę, a tutaj równolegle jedziemy, jest ciut pod górkę. Co, opony mają też pewnie znaczenie? Tutaj nie mają teraz żadnego. Może, bo to są zimówki, tak? Właśnie nie, wiesz co, wrzuciłem wielosezon. Wielosezon wrzuciłeś do takiego auta? Odważnie. Tak, a dlaczego? Wiesz co, nie lubię mieć felg porysowanych przy demontażu i postanowiłem, że spróbuję. Gdzie ty oddajesz samochód do demontażu? demontażu? Bywało często, szczególnie, że wiesz, ten zboczony na tym punkcie. Powiem Ci tak, one w normalnym, codziennym użytkowaniu wielosezonówki super Ci się sprawdzą. W ogóle przy takim aucie, jak masz samochód sportowy z dużą mocą, jeździsz rzeczywiście, przeciążenia, te sprawy, no to letnie obowiązkowo. Ale no, nie kupiłeś, Arek, tego auta pewnie do dalania. Ja bardzo mało jeżdżę autem, wiesz, to właśnie... Ty chciałeś fajny, modny, ładny samochód, dobrze wykończony, dobrze wykonany, który byłby jakiś. Tak. I to auto jest jakieś. Tak. Nie znam drugiego SUV-a, który byłby w tej klasie tak fajnie wykończony, tak fajnymi materiałami. SUV-a, który byłby tak, bo ja już czuję, że on ma bardzo fajne to podstawowe zawieszenie. Nie traktuję w ogóle po przejażdżce teraz po torze tego samochodu jako auta sportowego. Mimo, że ma widły na znaczku i mimo, że nazywa się Maserati, to nie jest to samochód sportowy. Ten samochód daje Ci sportowe wrażenia z brzmienia, wydechu. Tak, to jest zdecydowanie. I to jest faktycznie fajne. I to jest miłe w tym aucie, ale to jest to wszystko ze sportowości w tym samochodzie. To jest super auto, super SUV do jazdy na co dzień. Na innej oponie, tutaj na torze, rzeczywiście to auto mogłoby się zachowywać trochę inaczej. To znaczy być mniej podsterowne. Ta przednia guma by lepiej trzymała je w zakrętach i faktycznie byłoby mniejsze uczucie tej podsterowności. Natomiast i tak, ze względu na małą moc stosunkowo i niewiele momentu obrotowego,
jak na sportowy samochód oczywiście, to byśmy tym tyłkiem tutaj nie pozamiatali. Podejrzewam, że na śniegu i na deszczu, przez tą charakterystykę tylnonapędową, co widać było tutaj na ekranie, byśmy już rzeczywiście mieli trochę frajdy z tym autem, no ale to trzeba byłoby sprawdzić. Tak czy siak, Maserati Grecale Modena to nie jest auto sportowe. To jest fajne, dosyć szybkie auto do jazdy na co dzień. Fajny, komfortowy SUV, przynajmniej tak go zapamiętałem i mam nadzieję, że takim pozostał. Czyli ma tu być cicho, przyjemnie, wygodnie, dobrze jakościowo. Co ciekawe, na torze ten silnik naprawdę super brzmi, ale teraz jak tak spokojnie się nim jedzie i spokojnie dodaje gazu, 75-80 na godzinę, to brzmi bardziej jak diesel. Zobaczcie, posłuchajcie sami. Naprawdę, jak się go pałuje na torze, to fajnie wchodzi w ten wysoki zakres obrotów, pierdki z tego wydechu się pojawiają i jest w porządku. Ale tutaj w takich warunkach to normalnie dieselek. Ale jaja. Skrzynka oczywiście 8-biegowa, ZF-a, więc porządna konstrukcja, oprogramowanie akurat Maserati, czy tam pewnie Alfa Romeo. O właśnie, Maserati Grecale. Teraz kurna Arek obejrzy ten odcinek i powie, będzie słyszał cały czas diesla. Do tej pory był zakochany w tym aucie, a teraz się okaże, że dieselek jeździ po torze, że to nie jest auto sportowe, a zapłacił za nie nie wiem ile, bo się nie chwalił, ale wyjściowo ta wersja Modena jest 10 000 euro droższa od wersji GT i kosztuje ponad 90 000 euro. Jak sobie dobierzecie parę dodatków, to wychodzi Was pół banieczki złotych. A jak ją dopchacie kolanem, absolutnie wszystko zamówicie do tego auta, to uwaga, 200 000 euro, czyli prawie 900 000 złotych. Zasuwa z 4-cylindrowym, 2-litrowym silnikiem. To już na 200 000 euro specyfikując, to naprawdę trzeba mieć we łbie. Naprawdę, 2-litrówkę, nie? Natomiast trzeba też powiedzieć, że jasno sobie i uczciwie, że po pierwsze w nazwie jest Maserati, po drugie pod względem jakości materiałów i wykończenia całego wnętrza absolutnie żadne inne auto nie może się temu równać. Poza tym on takiego rzeczywistego konkurenta, rywala w segmencie samochodów już nie premium, tylko luksusowych nie ma. Jedynym jest, a raczej było Porsche Macan, bo teraz to nowe Porsche Macan będzie tylko elektrykiem, więc jeżeli kiedyś Maserati obawiało się konkurencji ze strony Macana, to teraz już tej konkurencji obawiać się nie musi. Bo ani Ferrari, ani Aston Martin, ani już Porsche, ani żadna inna marka nie oferują SUV-a w tym segmencie. Więc z jednej strony to dużo pieniędzy, z drugiej strony, jak patrzymy na Maserati jako na markę luksusową, no to nie ma konkurenta i to czyni je wyjątkowym i za to się tutaj płaci. Plus oczywiście za jakość wykonania, za materiały, za ten trójząb, za naprawdę przyjemne, komfortowe, ciche wnętrze. To są naprawdę duże plusy tego auta. Natomiast zapomnijmy o Maserati jak o Grecale jako o aucie sportowym. Po prostu nim nie jest. Może w wersji Trofeo, która ma 6-cylindrowy motor, która też jest pędna na 4 łapy, ale która ma już na przykład pneumatyczne zawieszenie, która ma już też szperę, tylko elektrycznie sterowaną. Wierzę, że tamto auto rzeczywiście potrafi pokazać pazur na torze i fajnie się prowadzi. Zużycie paliwa? No jechaliśmy teraz krajóweczką, tak 70-90 na maksymalnie na godzinę, plus do tego jeszcze przez wioski po 50 na godzinę, a nawet poniżej i średnie zużycie to 8,1 litra. Jak będziemy jechali stabilnie 90-100, to już będzie bardziej 9-10 litrów. Przy prędkościach ekspresowych, autostradowych, to spokojnie nam zacznie wchłaniać 12, 13, nawet 14 litrów przy bystrzejszej jeździe. Więc jak na 2 litry i 4 cylindry, no Natomiast jestem tym autem rozczarowany jako autem sportowym i jako autem ze znaczkiem Maserati, bo to nie jest ani auto sportowe, ani to nie jest takie Maserati, jakie znamy. Grzmiące, szybkie, z preferencją tyłu, zwariowane. Może nie widzicie sensu w jego zakupie,
ale i tak chcecie je mieć, bo jest jakieś, bo jest wyjątkowe, bo jest szybkie, bo jest oryginalne, bo gada. A to jest pierwsze Maserati z sensem. Tylko co komu po takim Maserati za $500 000 złotych?